Witam serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models. Bohaterem dzisiejszego unboxingu będzie starszy model Tygrysa Królewskiego od firmy Dragon. Jak widzimy na opakowaniu, jest to model, który powinien mieć cymeryt. Ale niestety ten model nie posiada cymerytu. Nie jest to pierwszy model od Dragona, gdzie producent pokazuje nam na artboxie model w cymerycie, a po rozpakowaniu modelu, no niestety nie ma tego cymerytu. Jest to model z serii Armor Pro. I ten model był wydawany, jest wydawany w ogóle do dzisiaj. I powiem wam, że na przykład części tego modelu były również wydane jako Tygrys 2, ale z wieżą Porsche. My mamy ten model z wieżą Henschla. I to jest o tyle ciekawy model, ponieważ ten model jest najbardziej znany chyba z plenerowego muzeum mieszczącego się w Belgii, dokładnie w Ardennach, w La Glace. Możemy z tego modelu wykonać Tygrysa, który miał numer boczny 213 i pochodził z pierwszej dywizji pancernej SS Liebstandarte Adolf Hitler. Tak prezentuje się pudełko. Tu mamy, proszę bardzo, pokazany model. Fajnie jest, że na przykład tu możemy ogniwa gąsienic zawiesić na wieży. Nie są one odlane po prostu razem z wieżą. Tutaj mamy dwa malowania. Co prawda tutaj producent nam dał zupełnie inne oznaczenia, bo tutaj mamy oznaczenia z Francji, czyli wcześniejsze modele. No wiadomo, że przez Francję do Belgii alianci szli. I mamy tak samo właśnie trójbarwny kamuflaż. No oczywiście grafiki przedstawionego tutaj modelu również pokazują Tygrysa w cymerycie. Tu mamy jeszcze zdjęcia, grafiki, raczej rendery 3D tego modelu. No i teraz myślę, że najwyższa pora zajrzeć do pudełka i obejrzymy sobie ramki tego modelu. Wielu z Was na pewno zna ten model, był wydany również w wersji ze spadochroniarzami. I zaczniemy od instrukcji. Bardzo mała instrukcja, wąziutki, zwykły papier. No i tutaj mamy właśnie pokazana zawartość pudełka. Niestety Dragon tak samo jak niektórzy inni producenci modeli nie pisze nic o danym modelu. Model znajduje się pod numerem katalogowym 7558, ale to jest jeden z wielu numerów katalogowych tych samych ramek. No i tutaj mamy poszczególne etapy sklejania. Ciekawą rzeczą jest to, że tutaj mamy możliwość otworzenia włazów, czyli jeżeli ktoś posiada figurynkę, to może sobie tutaj wstawić figurkę. Tak samo jest tylny właz w wieży, otwarty. I to jest na duży plus tego modelu, że nie jest to zamknięty model. Tutaj mamy właśnie pokazane, w których miejscach mamy na hakach, które przyklejamy na wieży, zamontować dodatkowe gąsienice. Niektórych może to zasmucić, mnie wcale nie. Chociaż powiem Wam, już po kilku modelach nie pogniewałbym się, aby te gąsienice były ogniwkowe, ale też wielu będzie zadowolonych, ponieważ nie wszyscy lubią ogniwkowe gąsienice. Tak prezentują się tak zwane gąsienice DES. Bardzo elastyczne, z gumopodobnego tworzywa zrobione.
No i teraz do ręki wpada mi ramka A. Fajnie. Ramka A. I na ramce A znajdziemy koła, elementy ogniw, które właśnie wieszamy na wieży. No i teraz najwyższa pora przybliżyć kamerkę. Tak prezentują się koła tego modelu. Oczywiście za chwilę znajdą się osoby, są nowsze wypusty i mogą krytykować ten model. No to jest model chyba z 2003 roku, czyli ma już swoje lata, ale nie jest to najgorszy model. Fajnie jest, że tutaj mamy też szekle, nie są one na modelu, więc mamy dodatkowe detale. To są, no powiedzmy, można powiedzieć, ośki przechodzące przez koła, ponieważ tu mamy przeplatane 3 rzędy kół, z tego co pamiętam. Są jedno zewnętrzne, wewnętrzne i środkowe koła. Tak wyglądają koła napędowe. Koła napinające. No i co warte uwagi, ten model nie jest drogim modelem, bo on u mnie w sklepie kosztuje 60 zł, więc za tego typu model spokojnie można te pieniądze zapłacić. Tu warto zwrócić uwagę, że ta ramka występuje również w niszczycielu czołgów i jak w Tigerze. Tutaj mamy, jeszcze zapomniałem zaprezentować, kalkomanię. Warto sobie poszukać gdzieś w internecie, żeby zrobić właśnie tamten model o numerze 213, właśnie z belgijskiego małego muzeum, grudzień 44. I kolejny zestaw ramek. To jest ten element właśnie wymienny do tego modelu, ponieważ ten, tak jak mówiłem, tego Tygrysa, te same ramki są prezentowane, no się zacięło, prezentowane są również w inną ramkę, mamy ramkę wtedy z wieżą Porsche. Postaram się zaprezentować ten model, ale to już z własnych zbiorów. I tak prezentuje się, jednak nie, te mocowania są tutaj już na stałe zrobione. Myślałem, że te haki, które tu powinny być, będą oddzielnie z możliwością naklejenia na wieżę. No i mamy tutaj oczywiście włazy pootwierane. Tu nawet chyba mamy tak prowadnicę na wieży do montowania MG. No dość uproszczony z dzisiejszymi modelami, jak patrzymy innych chińskich firm, no to tutaj mamy dość prosto zrobiony ten model. Tu mamy fragment jarzma armaty, podstawę wieży, elementy, które naklejamy na tył kadłuba. Ładnie też jest wykonany, tutaj widzę MG, który sobie montujemy. Klapa do tylnego włazu. Można naprawdę z tego modelu zrobić bardzo porządny. Nie, tu jest, przepraszam, klapa. To jest właz na wieżę. I patrzę jeszcze, gdzie jest. Nie, tutaj najprawdopodobniej na tej ramce nie ma. Hamulec wylotowy tej wieży, lufy. Lufa plastikowa nie najgorzej wykonana, ale warto by było wymienić ją na metalową lufę. Niestety firma polska RB Model ucichła,
Miały być wznowienia metalowych luf, naprawdę bardzo wysokiej jakości od RB Model, no ale okazuje się, że oferta nadal pozostaje ta sama. Tak prezentuje się dół kadłuba. Te otwory warto, jeżeli nie robimy na podstawce modelu, znaczy mówię o takim z przezroczystą górą podstawce, są one do mocowania po prostu modelu do takiej gablotki, mini gablotki. Tak prezentuje się detal na spodzie. Bardzo przyzwoicie to wygląda. No tutaj mamy już wszystkie wahacze wklejone. Nic nie zrobimy z tym, chyba że po prostu utniemy je, wstawimy własne wahacze i będzie można wtedy zrobić sobie na przykład przejeżdżający przez jakąś przeszkodę czołg. Góra kadłuba. No takie elementy, tutaj mamy taki uchwyt na włazie. Warto wykasować i zrobić uchwyt z cienkiego druciku. Mamy mocowanie, tutaj sobie montujemy jarzmo do karabinu. Jeżeli chodzi o narzędzia, są one już na kadłubie, ale spokojnie można, bardzo porządnie są zrobione. Mamy młotek, siekierkę, więc spokojnie można je pomalować. Tutaj mamy pozostałe, o, łopatka jest, też fajnie szpadel jest wykonany. To jest do odpalania czołgu. Z tyłu sobie montujemy i po prostu kręcimy. Zresztą są filmy pokazujące właśnie uruchomienie czołgu za pomocą właśnie korby. Tutaj co tu mamy? Tak się przyglądam, no to nie jestem fanem, to jest lina stalowa. Ja nie jestem fanem właśnie montowania lin stalowych, znaczy tego typu wyposażenia dodatkowego na modelu już. Wielokrotnie to podkreślałem przy innych unboxingach. I ostatnia ramka. Model zalicza się do tych prostszych. A, jest, posłuchajcie, jak fajnie. Odszczekuje. Są liny. Są liny oddzielnie. No i tutaj mamy, to jest ramka w ogóle C. I tu jest bardzo fajnie to zrobione. Wow, jest detal. Posłuchajcie. Tył, proszę bardzo, tak jak było, mamy otwarty przedział silnikowy. No i tu mamy imitację silnika. Mamy również, to sobie wklejamy tył. Niestety tutaj nie posiadamy blaszek fototrawionych, żeby siatki zamontować, ale możemy sobie otworzyć klapę silnikową i na przykład tak jak właśnie ten tygrys z Arden, z Belgii, możemy go sobie, bo tamten nie został zniszczony, tylko uległ awarii silnika i spokojnie możemy wtedy zrobić taki właśnie model. Tu mamy część, którą wklejamy tutaj. Dodatkowe gąsienice. Widzę, że tutaj jeszcze dodatkowe elementy są. Mamy też dwa uchwyty na MG, które montujemy na wieży. Mamy przednie montowanie karabinu w kadłubie. Właz dowódcy. No, to mi się podoba. Mamy dodatkowego MG, ale tutaj dokładnie trzeba byłoby to sprawdzić właśnie w instrukcji, czy wszystkie rzeczy wykorzystujemy z tej ramki. No i tu mamy klapę silnikową. Rury wydechowe nie są oddzielnie, razem z osłonami tu są wykonane. Żałuję tylko, że nie ma przy tym modelu żadnej blaszki. Ale jest masa blaszek, które naprawdę za niewielkie pieniądze można kupić.
U mnie w sklepie również i spokojnie sobie można tutaj właśnie siatki zamontować na płycie silnika. A i tutaj mamy właśnie MG, które wklejamy sobie do osłon na kadłubie. No powiem wam, że fajnie to wygląda. Tylko dobrze by było, zaraz lukniemy jeszcze na instrukcję. Tak, tu mamy taką linę jedną dodatkową, a tu mamy właśnie montaż lin, jaki również tutaj właśnie jest pokazane. Jak mamy zamontować, w którym miejscu uchwyt do MG na wieżyczce, na kopułce dowódcy. No i oczywiście boczne osłony, które możemy, ale nie musimy montować. Bywały tygrysy, które miały po prostu już uszkodzone te osłony, montowane tutaj na boku i po prostu miały zdemontowane. Ewentualnie tylko część była jeszcze widoczna na czołgu. No i moi mili, to wszystko. Bohaterem dzisiejszego unboxingu był starszy model od Dragona w skali 1,72. Ten model ukrywa się właśnie pod numerem 7558. Model jest oczywiście dostępny w sklepie. Link znajdziecie w opisie. Zapraszam do subowania mojego kanału, jeżeli wam się podoba. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, cześć.